Nawet 250 000 zabitych po obu stronach, kilkadziesiąt tysięcy zbrodni wojennych, 8 milionów uchodźców i ponad $100 miliardów strat. To Ukraina po roku wojny. 12 miesięcy po tym, jak Władimir Putin najechał na swojego sąsiada, chcemy podsumować to wszystko, co przez ten czas robili Ukraińcy i robił Zachód. Podsumujemy w specjalnej rozmowie z niezwykłym gościem. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Ukraińcy wygrywają tę wojnę, bo choć jest ich mniej, są sprytniejsi, mają silne morale i szybko się uczą. Tak mówi w rozmowie z podcastem Świat jeden z najważniejszych generałów NATO. Admirał Rob Bauer jest szefem Komitetu Wojskowego NATO i w rocznicę wojny zgodził się odpowiedzieć na pytania, jak jego zdaniem wygląda Ukraina oraz Zachód po roku wywołanej przez Putina wojny. Jest piątek, 24 lutego 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Sir, it's been a year. Panie admirale, minął rok. Czy spodziewał się pan w lutym 2022 roku, że ta wojna będzie trwała tak długo? So long. I think a more relevant question could be, did Putin expect this war? Myślę, że bardziej trafne pytanie mogłoby brzmieć, czy Putin spodziewał się, że ta wojna będzie trwała tak długo? A odpowiedź byłaby taka, że myślał, że wygra tę wojnę w ciągu kilku dni, a ta wojna przechodzi do historii jako wojna trzydniowa, która trwa już rok. On się przeliczył. Główny powód jest taki, że naród ukraiński jest bowiem bardzo dzielny i odważny w obronie swojego kraju, a Rosjanie byli źle przygotowani, głównie dlatego, że uwierzyli we własne bzdury odnośnie tego, że Ukraińcy będą czekać na ulicach i rzucać kwiaty na rosyjskie pojazdy. Pod wieloma względami nie dostał więc tego, czego się spodziewał. Nie spodziewał się zjednoczonego NATO, zjednoczonej Europy ze Stanami Zjednoczonymi i właściwie wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Jesteśmy bardzo zjednoczeni. Jesteśmy z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba. I myślę, że jeśli spojrzeć wstecz, to widać, że Rosja przegrała strategicznie, operacyjnie i taktycznie i płaci za to ogromną cenę na polu walki. Also, the Ukrainian army bravery, which you've mentioned, is also... Również waleczność armii ukraińskiej, o której pan wspomniał, jest, jak sądzę, ogromnym zaskoczeniem dla Putina. Jaka pana zdaniem jest ich największa siła militarna, ale też jaka jest największa siła armii rosyjskiej? Putin's Russian army. With regard to the Ukrainian armed forces and the Ukrainian people, because it is a combination of the armed forces. Co do ukraińskiej armii i ukraińskiego narodu, ponieważ na wojnie mamy do czynienia z kombinacją sił zbrojnych i społeczeństwa, myślę, że widzimy ogromnie silne morale. Ukraińcy wiedzą, o co walczą, bronią swojego kraju i swojej wolności, ale może nawet ważniejsze, swojego sposobu życia, kim są. Po drugie, jak powiedziałem wcześniej, wojna to wydarzenie dotyczące całego społeczeństwa. I dlatego widzimy, że połączenie wsparcia cywilnego w społeczeństwie ukraińskim i sprawności sił zbrojnych jest kluczowe. Przy coraz dłuższej wojnie widać, że sposób, w jaki ludzie stają się teraz częścią rezerw, stają się częścią poboru czy jakiejkolwiek formy, którą stosują ukraińskie siły zbrojne, prowadzi do niespodzianek. Chodzi mi o to, że w okopach są teraz byłe baleriny, jest cywilne wsparcie cybernetyczne IT, jest babcia strącająca drona słoikiem z ogórkami. To interesujące, jak społeczeństwo jako całość reaguje na inwazję. It is actually interesting to see how a society as a whole responds to a invasion. Third is that... Po trzecie, oczywiście Ukraińcy są bardzo odważni, ale są też bardzo innowacyjni i niezwykle szybko uczą się, jeśli chodzi o wykorzystanie zachodniego sprzętu. Są innowacyjni w łączeniu zachodnich systemów uzbrojenia i dawnych radzieckich samolotów, pojazdów i okrętów. To jest bardzo interesujące. Oni używają też drukarek 3D do produkcji części zamiennych i wykorzystują na przykład media społecznościowe, aby pomóc w zbieraniu informacji wywiadowczych. I na koniec Mission Command. Żołnierzom tłumaczy się, dlaczego mają walczyć, tłumaczy się im, co mają osiągnąć, ale nie mówi się im, jak to zrobić. I myślę, że jest to niezwykle ważne. Istnieje
bowiem pewien poziom swobody manewru, że tak powiem dla niższych szczebli, aby wykonać misję w taki sposób, aby została ona osiągnięta bez mówienia o tym jak. I to jest duża różnica w porównaniu z Rosjanami, bo Rosjanie mają bardzo hierarchiczny system, gdzie w zasadzie Moskwa w wielu przypadkach mówi oddziałom w terenie, co mają robić, co osiągnąć, a Ukraińcy mają dużo więcej swobody. I to jest efekt szkoleń, które NATO przeprowadziło w ciągu 8 lat od 2014 roku, kiedy to sojusznicy i częściowo NATO zaczęli pomagać Ukrainie szkolić swoje siły zbrojne, tworzyć podoficerów w ich szeregach, żeby między żołnierzami a oficerami była ta warstwa doświadczonych liderów. I to jest duża różnica. Rosjanie tego nie mają. Between the soldiers and the officers, and that is also a big difference. The Russians do not have that. With regard to the Russians, jeśli chodzi o Rosjan, to szczerze mówiąc nie widzę zbyt dużej siły. Mają wielu żołnierzy, mają zdolność do mobilizacji, mają zdolność do wykorzystania starszych zapasów sprzętu i amunicji. W tym sensie mają więcej głębi niż Ukraińcy, ale jednocześnie są skłonni ponosić ogromne straty, co nam wydawałoby się niemożliwe. Ale dla nich wydaje się to jakby normalne i można się spodziewać, że będzie to miało wpływ na poparcie społeczne Rosjan dla tej wojny. And one would expect that it will have an impact on the Russian public support for this war. To jest podcast Świat. So let's turn to NATO itself. Przejdźmy do samego NATO. Od 2014 roku NATO przygotowuje strategię odstraszania i obrony, ale do tej pory nie było takiego testu na żywo tej strategii, jaką przechodzi ona teraz. Czy uważa pan, że to zdało egzamin? Yes, the answer is yes. When the war started on the 24th of February 2022. Tak, odpowiedź brzmi tak. Kiedy 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się wojna, w ciągu następnych dni i tygodni zebraliśmy 40 000 żołnierzy pod dowództwem naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Mieliśmy około 130 samolotów myśliwskich pod dowództwem naczelnego dowódcy i około 150 okrętów marynarki wojennej. Dla porównania, przed wojną to było 4000, więc to ogromny wzrost sił, które zostały oddane pod dowództwem Secura. Jest to wynik właśnie strategii odstraszania i obrony obszaru północnoatlantyckiego, która została napisana w wyniku inwazji na Ukrainie, kiedy wspólnie zrozumieliśmy, że Rosja nie jest już partnerem, ale coraz bardziej staje się zagrożeniem. I dlatego musieliśmy myśleć inaczej i musieliśmy ponownie skupić się na obronie zbiorowej. A to, co teraz widzimy, to początek nowej ery dla zbiorowej obrony. Pierwotnie mieliśmy 4 grupy bojowe w 3 krajach bałtyckich i w Polsce, a teraz mamy 8 grup bojowych wzdłuż wschodniej flanki. Kolejna zmiana zaszła na szczycie w Madrycie. Przywódcy zdecydowali, że te grupy bojowe wielkości batalionu mogą być zwiększone do brygad, jeśli system ostrzegania, powiedzmy wywiad, wskazuje, że jest to konieczne. How long do you think this war would last? Jak długo potrwa ta wojna i jakim kosztem dla Ukrainy oraz jak długo NATO powinno utrzymywać obecną postawę odstraszania i obrony? Defense posture. I will answer your question, but if you allow me, Wojciech, I would like to pay a compliment to Poland. Odpowiem na pana pytanie, ale jeśli Wojciech pozwolisz, chciałbym wyrazić uznanie dla Polski, bo rzeczywiście w wyniku tych dyskusji w odniesieniu do odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego widzieliśmy, że więcej wojsk było w podwyższonej gotowości. Wszyscy patrzyli na wschód, wszyscy jakby spodziewali się może kłopotów między Rosją a NATO, ale to, jak Polska na poziomie politycznym i wojskowym zareagowała na incydent rakietowy w listopadzie, kiedy to rakieta wylądowała w Polsce i zabiła niestety 2 polskich cywilów, było wzorcowe. Na poziomie politycznym i wojskowym w Polsce ludzie zachowali spokój. Zasadniczo wszyscy uznali, że najpierw ustalą fakty, a potem zobaczą, co trzeba zrobić na poziomie krajowym, a potem międzynarodowym z NATO, a następnie będą o tym publicznie mówić. I myślę, że to jest właśnie ten rodzaj przywództwa, którego potrzebujemy w tak napiętych czasach. W sytuacji, kiedy istniało zagrożenie zbyt gwałtownej reakcji na incydent, załatwiono to dokładnie tak, jak trzeba było. I jestem dumny z polskiej odpowiedzi i odpowiedzi NATO jako całości. Exactly the way you have to, and I'm proud of the Polish response and the response of NATO as a whole. Now, so let me answer your question. A teraz odpowiem na pytanie.
Nie wiemy dokładnie, jak i kiedy skończy się wojna. To, co jest teraz niezwykle ważne dla Ukrainy, to fakt, że są w stanie wygrać tę wojnę. Jest 50 narodów, które wspierają Ukrainę, czyli znacznie więcej niż tylko krajów NATO. 50 państw na świecie, nie tylko z Europy, ale i z Azji wspiera Ukrainę. I zgadzamy się, że musimy nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, ale z celem wygrania tej wojny przez Ukrainę. To po pierwsze. A żeby Ukraińcy mogli wygrać, potrzebują kilku rzeczy. Przede wszystkim systemów obrony powietrznej, ponieważ zdolność Ukrainy do odpierania wszystkich tych ataków rakietowych i nad tym właśnie pracuje obecnie 50 państw, aby zapewnić Ukrainie większą liczbę tych systemów, aby otrzymała ona rakiety dla tych systemów, aby mogła kontynuować walkę. Kolejnym elementem jest, jeśli to możliwe, naprawa systemów, które wymagają naprawy lub konserwacji. Po drugie, jak już częściowo wspomniałem, chodzi o amunicję do tych systemów obrony powietrznej, ale także do systemów artyleryjskich dla czołgów. To jest wojna logistyczna, zresztą każda wojna po tygodniu staje się wojną logistyczną. Rosyjskie cele strategiczne nie zostały na razie zmienione i prezydent Putin wcale nie przygotowuje się do pokoju. Musimy więc nadal wspierać Ukrainę, ponieważ jeśli Ukraina przegra, to będzie to nie tylko wygrana prezydenta Putina, ale także znak dla innych reżimów autorytarnych, że można rzeczywiście użyć siły, aby osiągnąć swoje cele, niezależnie od tego, czy jest to sprzeczne z międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach, czy nie. Inne narody również obserwują tę wojnę, aby zobaczyć, czy jest to dla nich pomocne. A co z postawą odstraszania NATO? Jak długo po wojnie NATO będzie utrzymywać swoją strategię odstraszania i obrony? Ponieważ jesteśmy sojuszem defensywnym, to patrzymy na naszych przeciwników. Tak długo jak Rosja ma takie cele strategiczne jak obecnie, a patrzymy na przykład na projekt porozumienia, który Rosjanie wysłali do NATO w grudniu 2021 roku. Stwierdzili tam, że chcą powrotu do granic z NATO z 1997 roku, czyli zanim wiele obecnych krajów członkowskich przystąpiło do sojuszu. I oni chcieli wrócić do tego właśnie czasu. Jeśli to pozostanie strategicznym celem Rosjan, to nasza strategia też się nie zmieni, niezależnie czy wojna się skończyła, czy nie. Musimy brać pod uwagę intencje, zdolności i możliwości rosyjskich sił zbrojnych i rosyjskiego rządu oraz postawę, która jest agresywna wobec innych narodów. Widzimy to oczywiście na Ukrainie, już to widzieliśmy w Gruzji, widzimy zagrożenia w kierunku Mołdawii i musimy więc wziąć to pod uwagę w naszej strategii. Admirał Rob Bauer, jeden z najważniejszych dowódców w NATO, szef Komitetu Wojskowego Sojuszu, był gościem tego specjalnego odcinka podcastu Świat z okazji pierwszej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na koniec jeszcze ważne ogłoszenie. Udajemy się na krótkie ferie zimowe. Kolejny odcinek pojawi się zatem za 2 tygodnie, 9 marca. Ale zapraszam na nasz kanał na YouTube. Tam mamy mnóstwo interesujących materiałów, dzięki którym na pewno nie zmarnujecie czasu. Premierowe odcinki można znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na naszym kanale na YouTube możecie zobaczyć niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Na dziś to wszystko. W tym odcinku czytał Patryk Michalski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za 2 tygodnie. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.